tutaj jest ta niechęć mas do udziału w życiu politycznym, nasza biurokracja i całe te deformacje. No to trzeba było, to deformuje cały ten system. Trzeba było jakoś pytać o te deformacje, jakie one są. Mniej więcej w tym samym momencie w takich grupie dość szerszej kolegów niż welterowcy, niż ci, którzy poszli robić welterowstwo, żeśmy zaczęli czytać, dyskutować. Tam głośne czytanie historii WKPB bo gdzieś tam trzeba było szukać początku, gdzie to, co to, jak ta rewolucja się zdeprawowała, kiedy się zdeprawowała. Myśleliśmy, że może w kolektywizacji, że może w tej masowym wojnie chłopcy, znaczy w tym po prostu rozkłaczeniu wsi, w tym zgnojeniu. Chcę powiedzieć, że tą wiedzę żeśmy nie mieliśmy jeszcze wtedy żadnego dostępu do żadnych prohibitów. Że ta kolektywizacja była takim wojną z wsią masową, żeśmy czerpali z literatury, z takie Bruski, pamiętam, które z taką uwagą czytałem, w których to jest opisane chyba nieźle. Ślady są tego, ale ślady wystarczające, żeby to złapać. W każdym razie takie dyskusje żeśmy prowadzili. Równocześnie, jak powiedziałem już tutaj, takie różne elementy odwracały. I tu trucie na ten temat nie ma większego sensu, bo tu pamiętam takie niesłychane dyskusje w sprawie prymatu przemysłu ciężkiego. Nagle w uchwale, to chyba 4. plenum albo 5. było takie, które w tej materii coś powiedziało takiego, co naruszało ten dogmat prymatu przemysłu ciężkiego. No jakieś takie plenum sobie bezpieczeństwa było pod wpływem światła, ale ja wtedy w Wolnej Europie, nikt z moich kolegów wówczas z Wolnej Europy nie czytał. Myśmy w ogóle nic o świetle nie wiedzieli. Nic. Tak mi się zdaje, ale mam wrażenie, że dobrze pamiętam. I to, że tu Stalin jest jakąś osobą, z którą się to wiąże, który tutaj był czynnikiem biurokratyzacji partii, żeśmy bardzo wcześnie wymyślili sami. To, że kiedy pojawił Chruszczowa, to myśmy byli już na to gotowi, już tam ta odpowiedź nie wystarczała. Zły Chruszczowa, znaczy ten wtedy Tyrman napisał powieść taką o chuliganie zły i Chruszczow wygłosił ten swój referat w Warszawie na ciuchach, w związku z tym mówiono, że są 2 bestsellery. Jeden to Zły Tyrman, Chruszczowa. Ale jakby myślę sobie w szerszym takim społecznym odbiorze, siłą, która pierwsza zareagowała na te odgórne reformy, była młodzież i to była rewolucja kulturalna. To, co się najbardziej rzucało w oczy, to sprawa plastyki, ubrania, miłości. Jakieś takie, w ogóle pierwszy wiec, jaki przeżyłem, to spotkanie Krzywickiej. Krzywicka napisała w Nowej Kulturze taki jakiś tekst o miłości. Frywolny, że niby wolna miłość jest dopuszczalna i gigantyczne spotkanie w audytorium Maksimum, prawdziwy wiec, spotkanie z nią, gdzie sala była równo podzielona na 2, czy równo trudno mi powiedzieć, ale mniej więcej równe były siły, strony. Jedna strona mówiła, że przed małżeństwem można, a druga mówiła, że nie. Ja zabrałem wtedy po raz pierwszy głos na wiecu właśnie i mówiłem, że to przecież nie ma znaczenia. Nie bardzo jeszcze katolicy, to ja rozumiem, to ksiądz, ale w tych niewierzących, co tam mówią, co urzędnik, to ja już nie rozumiem. Przychodzi o miłość. I później Krzywicka, sumując to, powiedziała, jak wszyscy jesteście starzy, wolnej miłości, jacy wszyscy jesteście starzy. I tutaj był jeden młodzieńczy głos, ja się z nim wcale nie zgadzam. Pokazane. Wcale się z nim nie zgadzam. Fetyszyzuję ten seks. Miłość mnie jest, ale w każdym razie był to młodzieńczy głos, nie było o coś chodziło, były jakieś tutaj formalizmy tego. A to ona tego nie rozumiała. A to po prostu był pytanie, jak żyć, które ja to tutaj mówiłem, jakby takim najgłębszym złem, które uczynił stalinizm, to jest złamanie kultury, która udziela różnych odpowiedzi na pytanie, jak żyć. Złamano wszystkie. To jest, trzeba sobie zdać, jak strasznie pruderyjne to były czasy stalinizmu, jak niesłychanie. No, takim sygnałem tej odwilży był powstawanie rozlicznych kabaretów. I w kabarecie WSP śpiewano Już teraz można kochać. Zjazd uchwalił w tej sprawie odnośne uchwały.
taki niby żarcik, ale to o to szło, bo to drugi zjazd CDMP chyba, albo trzeci, ja już teraz nie pamiętam. Chwalił właśnie, że młodzież powinna kochać, w ogóle tego bawić. Arsenał. Wystawa w Arsenale, pamiętam jaki to niesłychany wstrząs.